Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran, szukającprzygody.pl i dzisiaj opowiem Wam krok po kroku, jak otworzyć wypożyczalnię skuterów na Filipinach. Zapraszam. Na pomysł wypożyczalni skuterów wpadliśmy już ponad rok czasu temu. Myśleliśmy, że jeżeli Christine, rodzina ma pokoje do wynajęcia w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, no to ktoś z tych oczywiście osób będzie chciał skutery wypożyczyć, ewentualnie nasi znajomi będą przyjeżdżać z różnych wysp i fajnie też było z nimi gdzieś podróżować, więc od razu by mieli skuter, który mogą wziąć. No i tak się narodził tak naprawdę ten pomysł. Nie miał to być jakiś wielki biznes. Czym dłużej robiłem rozeznanie w internecie, dochodziłem do wniosku, że tak naprawdę w Dumaguete nie istnieje żadna poważna wypożyczalnia skuterów. Wszystko to, co znalazłem w Google czy na Google Maps, w zasadzie sprowadzało się do tego, że była to jakaś podstawowa wizytówka, bez podanych cen, tylko i wyłącznie z jakimś numerem telefonu. No nie było to poważne. Patrząc przez pryzmat turysty, którym też kiedyś byłem na Filipinach, doszedłem do wniosku, że ten mały biznes, który staramy się otworzyć, może przynieść naprawdę niezłe pieniądze, jeżeli podejdziemy do tematu profesjonalnie. Kupiliśmy pierwszy skuter, po 2 tygodniach kolejny, a po 6 miesiącach mieliśmy już 3. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że po kupnie drugiego skutera już nie inwestowaliśmy żadnych pieniędzy. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak udało nam się to osiągnąć, to zapraszam do dalszej części tego filmu. Na temat zakładania firmy na Filipinach nagrywałem już wcześniej filmik, ale w skrócie chodzi o to, że jako obcokrajowiec nie możesz założyć sam swojej działalności gospodarczej, ani też swojej firmy. Można to zrobić na 2 sposoby. W przypadku akurat małej wypożyczalni skuterów nie ma sensu, żeby otwierać korporacje, no bo to są oczywiście małe pieniądze na początku. Natomiast lepiej to zrobić na słupa, czyli na jakąś znajomą, znajomego, razem wejść w nim biznes i tak to rozpocząć. W naszym przypadku było to troszeczkę inaczej, ponieważ chcieliśmy to zrobić pierwsze na moją żonę, na Christine, żeby otworzyć normalnie firmę na nią i wynajmować legalnie skutery. Ale okazało się w ostatnim momencie, że jej brat, który też mieszka w tym samym budynku, ma firmę turystyczną. Prowadza ludzi, po prostu robi wycieczki vanem i okazało się, że on może podpiąć tą wynajem skuterów pod swoją firmę, więc my mieliśmy już ten problem jakby powiedzmy z głowy i mogliśmy rozpocząć normalnie działalność gospodarczą. W przypadku też wielu resortów czy małych biznesów wiem, że oni to otwierają nielegalnie, czyli tak naprawdę nie mają żadnych papierów na wypożyczenie skuterów, ponieważ wypożyczają te skutery tylko i wyłącznie dla swoich klientów, czy też dla swoich znajomych, dla osób, które znają, które przyjeżdżają, no to się jakoś kręci. Ja oczywiście nie popieram takiego rozwiązania, wolę, żeby to wszystko było legalnie, ponieważ jeżeli dojdzie do wypadku, czy do jakiejś innej głupiej sytuacji, kiedy będzie konflikt, no to w tym wypadku sprawa trafi do sądu. No a w tym momencie jesteś już na przegranej pozycji, bo nie jest to legalnie zrobione. Oczywiście, żeby prowadzić wypożyczalnię skuterów, musisz mieć jakieś skutery. My z Christine poszliśmy tą droższą drogą, czyli wybraliśmy nowe skutery z salonu. Zrobiliśmy różne rozeznanie na ten temat, też mieliśmy moje doświadczenie z ostatnich 5 lat na Filipinach i ja doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla nas to jest kupienie podstawowych Hondy skuterów, czyli Honda Beats, to tak się nazywa, to jest 110 pojemności. Są one w dobrej cenie, bo kosztują 62-63 tysiące peso za sztukę, nową z salonu. Są oczywiście też do kupienia używane skutery, można kupić je na rynku, ale ich cena waha się od 40 do 50 tysięcy, co w przypadku 62 no nie jest aż tak dużą różnicą, kiedy otrzymujesz tak samo roczny pakiet gwarancji i oczywiście darmowy serwis 3 razy w ciągu pierwszego roku. Kupno nowego skutera ma też to do siebie, że nie musisz się martwić o rejestrację tego motoru. Firma, w której kupujesz, czyli dystrybutor Hondy, po wypełnieniu Twoich dokumentów on automatycznie składa to wszystko do urzędu i po 2 miesiącach, niestety tak, na Dumaguete akurat są to 2 miesiące, otrzymujesz tablice rejestracyjne wraz z pełnymi dokumentami. No ale nie ma tego złego, bo dochodziło oczywiście do sytuacji, kiedy niby klient ma jeździć bez żadnych dokumentów skuterem przez pierwsze 2 miesiące. No takiej opcji nie ma. Honda tak samo od razu daje Ci pierwszy dokument, który oczywiście kierowca musi mieć zawsze ze sobą i on oświadcza o tym, że Honda już zgłosiła dokumenty do rejestracji
i na podstawie tego wyłącznie dokumentu można jeździć. Też były różne sprzeczne informacje na ten temat, ponieważ nawet kobieta w Hondzie powiedziała mi, że teoretycznie można jeździć skuterem, ale trzeba uważać na checkpointy w ciągu pierwszych 2 miesięcy, jak się nie ma dokumentów. Co jest oczywiście dziwne, bo sprzedają motor i powinno się nim jeździć od razu. Dlatego też ja nie byłem pewny, jak to rozwiązać. Poszedłem po prostu na policję w Dumaguete i zapytałem się ich. I oni mi właśnie wyjaśnili, że tak, teoretycznie to nie jest legalne na Filipinach, ale oni sami przymykają na to oko, bo wiedzą, że nowe skutery, jak są kupione, potrzebują 2 miesiące czasu na to, żeby zarejestrować. Więc jeżeli zobaczą ten dokument potwierdzający, że dokumenty już są złożone, przymykają na to oko i nikomu nie robią problemów z tym. Kupno używanego skutera jeszcze wiąże się z kilkoma innymi przykrościami. Oczywiście zapłacisz mniej pieniędzy na początek, ale nigdy nie jesteś pewien, w jakim stanie ten motor do Ciebie przyjechał, co było tam wymieniane, w jakim stanie jest bateria i oczywiście cały rozrząd. To są rzeczy, które niestety się psują co jakiś czas, więc trzeba je wymieniać. Kupując nowy skuter masz tą pewność, że wszystko jest w idealnym stanie i nawet jeżeli coś się stanie, to jest roczna gwarancja na to i oni to od razu wymieniają. Kolejnym ważnym krokiem, który musisz sprawdzić, jest zbadanie rynku naokoło Ciebie, naokoło tego miejsca, w którym chcesz zrobić wypożyczalnię skuterów. Sam oczywiście uważam, że Dumaguete dla nas, o czym później wyjaśnię, było akurat idealnym miejscem, natomiast są miejsca, gdzie tych skuterów jest po prostu za dużo. Przykładem tutaj idealnym jest wyspa Siquijor, na której mieszkałem wcześniej. Tam tych skuterów jest po prostu od groma. Praktycznie każdy ma wypożyczalnię skuterów, ktoś wynajmuje skutery. Oczywiście turystów jest tam dużo, ale tych skuterów jest naprawdę ogromna ilość. Tam przez to cena za wynajem miesięczny czy za wynajem dzienny jest dużo niższa niż na przykład w Dumaguete. I tam ten biznes zdecydowanie jest mniej opłacalny. Ale oczywiście może to być dobrą inwestycją, jeżeli się okaże, że masz tam resort i oczywiście chcesz te skutery dla swoich klientów. Wtedy oni nie muszą nigdzie iść, tylko po prostu wypożyczają to od Ciebie. Zawsze warto mieć tam powiedzmy 2 czy 4 skutery i wiesz, że one będą wypożyczone. W Dumaguete podczas robienia mojej analizy doszedłem do wniosku, tak jak wspomniałem wcześniej, że nie ma tutaj profesjonalnej wypożyczalni skuterów. Sam wypożyczałem tutaj niejednokrotnie skuter, cena była wyższa niż na Siquijorze. Skutery były powiedzmy w średniej jakości, jeżeli chodzi o ich zużycie, bo to były już podejrzewam 3-4-letnie motory, czy też skutery, bo różnie wypożyczałem XRM albo Honda XRM albo jakiś skuter. Ale nie podobało mi się to, że nie ma tego profesjonalnego podejścia do klienta, czyli nawet jak chciałem wejść na jakąś stronę internetową, to nie było tam żadnych informacji podanych. Co mnie zszokowało, dlatego pomyślałem, że to jest dobra inwestycja, bo wiem, że obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają tutaj, wolą mieć od razu z góry podane, za jaki okres ile zapłacę, jak wygląda proces wypożyczenia skutera, kiedy go muszę oddać, kiedy go mogę wypożyczyć i całe po prostu czarno na białym napisane. Warto tutaj też wspomnieć o cenach, ponieważ na Filipinach, jak wiecie, jest ponad 7000 wysp i w każdym rejonie są inne ceny. Dla białego przeważnie są te ceny troszeczkę windowane. U nas ustaliliśmy od samego początku, że nie ma czegoś takiego, czy to jest biały, czy Filipińczyk, czy Chińczyk. Każdy ma tą samą cenę, która jest podana na stronie i nie robimy żadnych zniżek. Zniżki są już tam podane oczywiście na stronie. Ale przykładem tutaj będzie dobrym Siquijor i Dumaguete. W Siquijorze w porcie, jeżeli pójdziecie do portu i od razu wypożyczycie skuter, zapłacicie za niego, za taki podstawowy skuter Honda Beat, 350 peso za dzień. W Dumaguete, jeżeli pójdziecie do pierwszej, lepszej wypożyczalni, którą już znajdziecie, zapłacicie 400-500 peso za dobę, czyli te 150 peso więcej. U nas ustaliliśmy cenę, że będzie to 400 peso, ponieważ to jest dobry kompromis, będziemy jedni z tańszych i tak jesteśmy w stanie zarobić nasze pieniądze, ale też nie będziemy najdrożsi. Proces wynajmu skuteru został opisany u nas na stronie. Chcieliśmy mieć pewność, że klient, który do nas przyjeżdża, wie dokładnie, z czym się musi liczyć i jakie dokumenty musi przywieźć. Czyli pierwszą rzeczą, którą on robi, to jest podpisanie kontraktu. Kontrakt przygotowaliśmy specjalnie w języku angielskim i tylko w takim jest dostępny, jest zrozumiały dla każdego i co najważniejsze w nim jest, to to, że klient ponosi całą odpowiedzialność za szkody, których dokona. Czyli nie ma czegoś takiego na Filipinach jak ubezpieczenie skuteru. Staraliśmy się to zrobić, niestety nie ma takiej możliwości.
Więc klient ponosi odpowiedzialność za to. I on się z tym, oczywiście on o tym wie, ja o tym za każdym razem klientowi przypominam i mu tłumaczę. Przeważnie to też jest tak, że jeżeli by coś się stało odpukać, to klient ma swoje ubezpieczenie turystyczne, które pokrywa też tego typu szkody, więc no, on jest w jakimś stopniu tam ubezpieczony. Kolejny krok to jest kserokopia dokumentów. Specjalnie po to też kupiliśmy drukarkę z opcją Ksero, która umożliwia nam zaraz przy kliencie zrobienie kserokopii jego paszportu i jego prawo jazdy. Klient ma obowiązek zostawienia jednego dokumentu ze zdjęciem u nas. Oczywiście klienci nie chcą zostawiać paszportów, a też nie mogą zostawiać prawo jazdy, bo muszą mieć, jeżeli byłaby jakaś kontrola. Więc przeważnie zostawiają jakiś dowód osobisty, jakąś kartę pobytu czy inny dokument ze zdjęciem, a my robimy kserokopię reszty dokumentów. Powodem, dla którego nasz biznes odniósł wielki sukces, jest reklama. W zasadzie to odpowiednia reklama. Jako to, że zajmuję się właśnie takimi reklamami dla klientów z Europy, byłem w stanie wybrać odpowiednie słowa kluczowe, przygotować prostą, czytelną stronę internetową, na której są wszystkie informacje oraz zająć się pozycjonowaniem strony internetowej oraz naszego rankingu w Google. Pamiętajcie, że wysoki wynik w rankingu Google to kluczowy element waszego biznesu i to nie mówię tutaj tylko o Filipinach, ale też o biznesach w Polsce i w każdej branży. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany taką analizą albo doborem słów kluczowych, czy ewentualnie pomocą w tym, to proszę o kontakt. Znając realia marketingowe oraz to, czego ludzie używają do wyszukiwania tego typu biznesów w danych lokalizacjach, wiedziałem, że dla nas bardzo ważna będzie wizytówka w Google Maps. No i też tak to zrobiłem, czyli przygotowałem odpowiednią wizytówkę, dodałem zdjęcia, poprosiłem osoby, które nas odwiedzają na samym początku o dodanie swoich recenzji. I się udało. W zasadzie po pierwszym miesiącu byliśmy już na pierwszym rekomendowanym miejscu przez Google w obrębie Dumaguete z wypożyczalnią skuterów. I ostatni element, który dołożyliśmy jeszcze do tego wszystkiego, to było właśnie takie public relations, czyli podejście do klienta. Wiedzieliśmy, że 90% naszych klientów to będą turyści, którzy przyjeżdżają z różnych stron świata, więc ważne dla nas było to, żeby podejść do niego miło, zapytać się, jak tam podróż minęła, czy wszystko mu się tutaj podoba, czy wszystko mu się udało. Ludzie byli po prostu szczęśliwi przychodząc do nas. Dodatkowo zawsze, jeżeli pytałem się klienta, który do nas przyjeżdża, pytałem się, co chce zobaczyć, gdzie chce pojechać, opowiadał mi o kilku miejscach i ja mu zawsze podpowiadałem, co jest dobrym rozwiązaniem, a co jest złym, czyli które miejsca są przereklamowane, a o których jeszcze nie wie, a które powinien odwiedzić. I to też było bardzo, bardzo dla nas znaczące, ponieważ te recenzje zaczęły przybywać bardzo szybko. I oczywiście pozytywne recenzje. Oczywiście musimy się z tym liczyć, że pewnego dnia ktoś przyjedzie skuterem i skuter będzie obity, czy coś będzie uszkodzone. No oczywiście umowa jest tak podpisana, że klient pokrywa te szkody. Natomiast na dzień dzisiejszy nic takiego jeszcze się nie stało. Co prawda była jedna, w zasadzie to śmieszna sytuacja, ponieważ klient przyjechał do nas i mówi tak, no słuchajcie, coś głupiego się stało, oczywiście pokryję te szkody i zapłacę za to, no ale nie wiem nawet kiedy, ale pies obgryzł tablicę rejestracyjną. No ja się zaśmiałem, bo akurat okazało się, że ta tablica rejestracyjna to była jeszcze ta tymczasowa przez pierwsze 2 miesiące, więc nic złego się nie stało, nawet nie policzyłem klienta za to ekstra. Po prostu bardziej też mnie to rozbawiło, że pies może pogryźć taką tablicę rejestracyjną, no i na tym się skończyło. Klient jeszcze nawet nam wystawił bardzo dobrą recenzję, pochwalił właściciela, więc było super. Telefony i maile oszalały. Dosłownie dziennie odpisywałem na 10-15 wiadomości i tak samo odpowiadałem na nie o tym, że z przykrością informuję, ale nie mamy nic wolnego. Mieliśmy dużo więcej klientów niż skuterów. No, było to przykre, no, ale nie chcieliśmy więcej pieniędzy wtedy inwestować. Co najgorsze, nasi znajomi przyjeżdżali nawet nas odwiedzić i nie mieliśmy dla nich wolnych skuterów, żeby gdzieś z nami pojechali, no bo po prostu cały czas były wynajęte. Dochodziło już nawet do takiej sytuacji, co do dzisiaj ją pamiętam, kiedy pojechałem odebrać trzeci skuter z salonu, przyjechałem do domu, chciałem tylko i wyłącznie skserować dokumenty, żeby włożyć je do schowka, kserokopię dla klienta, a on już stał na zewnątrz, jakiś kolejny klient, który chciał go wynająć. Dosłownie kserokopię wrzuciłem, dał kluczyki, podpisaliśmy umowę i nim wyjechał na kolejny następny tydzień. I
teraz pewnie pukacie się w głowę, co ten baran zrobił, dlaczego nie zainwestował więcej pieniędzy w skutery, przecież ma tylu klientów i może ich wszystkich obsłużyć, tylko i wyłącznie musi zainwestować dodatkowe pieniądze. Pieniądze w moim przypadku tutaj akurat nie są problemem, no jesteśmy w stanie zainwestować więcej pieniędzy, ale ja prowadzę ten biznes. Chodzi o to, że ja większość czasu jednak spędzam przed komputerem, bo pracuję jako informatyk i z tego zarabiam dużo większe pieniądze. Oczywiście biznes się rozwija powolutku i takie też było założenie, że będziemy inwestować te pieniądze, które zarobiliśmy na skuterach, będziemy po prostu wkładać w ten biznes i go rozwijać dalej. Nie chcemy zrobić czegoś takiego, że ja rzucę swoją pracę jako informatyk albo będę mniej kontraktów różnych brał, bo to jest dla nas po prostu nieopłacalne. Z tego dużo większe dalej pieniądze zarabiam niż z wynajmu skuterów, więc no, na razie jest tak jak jest. Kolejna kwestia jest taka, że pewnie też moglibyście pomyśleć, że no przecież możesz zatrudnić pracownika do tego. Wypłata na Filipinach, szczególnie za tego typu usługi, nie jest jakaś wysoka. No to prawda, ale jednak my stawiamy na jakość świadczonych usług. Więc jeżeli byśmy wynajęli jakiegoś Filipińczyka, zatrudnili go nawet na pełen etat, który będzie od godziny 8 do 6 wieczorem siedział i wydawał te skutery, przyjmował, to nie rozwiąże naszego problemu, ponieważ on nie będzie rozmawiał z tymi klientami, on nie będzie zwracał uwagi na to, czy skutery wychodzą czyste w ogóle do klientów, w jakim stanie wracają. To jest za dużo problemów dla nas. Dodatkowo w dalszym stopniu to ja będę musiał odpisywać na te wiadomości, odpowiadać na telefony, żeby wszystko wyjaśnić klientowi, więc na ten moment wstrzymaliśmy się z tym. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście w przyszłości. Jeżeli znajdziemy jakąś odpowiednią osobę, która będzie chciała dla nas pracować i będzie w stanie zajmować się tym wszystkim na takim poziomie, jakim ja chcę, to na pewno to zrobimy i kupimy dodatkowe skutery. No i przechodzimy do najważniejszego tematu z tego wszystkiego, czyli finanse. Więc od razu mogę Wam powiedzieć, skutery, które kupiliśmy, mamy na ten moment 3. Tylko i wyłącznie 3, ponieważ te pieniądze po drugim skuterze, które inwestujemy, no to inwestujemy w trzeci. Mamy tak samo teraz odłożone pieniądze już na 4, ale jeszcze go nie zakupiliśmy, no bo stała się kwarantanna i teraz nie ma żadnych turystów. Natomiast te skutery, które mieliśmy do tej pory, każdy z nich, jego wynajęcie to było 95% czasu, kiedy skuter jest u nas. Czyli to jest naprawdę bardzo dużo. Te 5%, które się nie mieści w tym, to były akurat czasami godziny, kiedy nie pasowały naszym klientom. Czyli na przykład ktoś wynajął skuter wieczorem, no i też następnego dnia wieczorem po 24 godzinach go zwracał. No, klient chciał na przykład skuter wynająć wcześniej, dlatego czasami zostawał jakiś dzień wolnego. Staraliśmy się to zawsze jakoś rozwiązywać tak z klientami, żeby wynajmowali o tych godzinach, kiedy nam to pasuje. No i to czasami się udawało, czasami nie, dlatego to tylko 95%, co i tak jest, uważam, bardzo dużo. Skutery też kupowaliśmy systematycznie, czyli kupiliśmy pierwszy skuter, po 2 tygodniach już kupiliśmy następny i dopiero po 6 miesiącach kupiliśmy trzeci skuter. Teraz, po 10 miesiącach otwarcia biznesu, chcieliśmy kupić kolejny, no ale niestety no nie starczyło na to czasu, bo teraz akurat Honda jest zamknięta, zresztą i tak nie ma klientów, a do Hondy możemy pojechać w każdej chwili. Do momentu, kiedy byli turyści jeszcze na wyspie Negros, udało nam się zarobić 170 000 peso. I to jest przez okres 10 miesięcy, kiedy firma była otwarta, ale też pamiętajcie o tym, że większość tego czasu tylko i wyłącznie 2 skutery były do wynajęcia, no a trzeci kupiliśmy w ostatniej chwili. Jeżeli podliczymy wszystkie nasze wydatki związane z zakupem skuterów, z zakupem dodatkowych kasków i nawet z serwisem, który musimy płacić za wymianę oleju, to wyszło nas to 185 000 peso po 10 miesiącach. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No jeżeli zarobiliśmy 170 000 peso, a wydaliśmy 185 i jeszcze mamy 3 skutery na własność, nie spłacamy żadnych rat za nie, no to wychodzi to, że całkowicie dobry biznes. Przy założeniu, że przez cały czas mieliśmy 3 skutery, średnio zarabialiśmy 23 000 peso miesięcznie. To jest jakieś 2000 zł na dzień dzisiejszy dodatkowego przychodu dla nas. Co z tego też wynika, że jeżeli 23 000 peso miesięcznie zarabiamy, to co niecałe 3 miesiące jesteśmy sobie kupić kolejny skuter, który będzie wypożyczany w kolejnym miesiącu. I co też jest bardzo ważne przy tego typu biznesie, jeżeli byście zobaczyli nasz pierwszy skuter, który ma już w tym momencie 11 miesięcy, skuter ma przejechane tylko i wyłącznie 8000 km, co też jest dla nas bardzo ważne, bo widzimy, ile klienci podróżują. To nie jest takie jeżdżenie jak na innych wyspach, gdzie są te duże odległości. Tutaj klienci pokonują 10-15 km dziennie i to jest dla nich już wystarczające.
A skuter jest w takim stanie, że jeżeli po umyciu go zobaczycie, to pomyślicie, że on dopiero co wyjechał z salonu. Jest praktycznie w idealnym stanie. Oczywiście teraz za jakiś czas podejrzewam, że gdzieś za pół roku, czyli po 15 miesiącach jeżdżenia będzie trzeba wymienić te opony przy takim stanie zużycia, jak jest teraz. No więc będzie to kolejna inwestycja, ale opony nie są drogie. Opony to jest w granicach chyba, za dobrą oponę to się płaci 800 peso za sztukę i ta opona będzie jeździła przez kolejne 1,5 roku. Dajcie mi znać, co myślicie o tego typu inwestycji. Czy dobrze zrobiłem, że inwestuję pieniądze powoli i powoli rozwijam biznes? Czy powinienem się rzucić na głęboką wodę i zainwestować więcej pieniędzy i od razu kupić 10 skuterów i lepiej przywiązywać się do tej firmy, lepiej ją prowadzić? Ciekaw jestem waszego zdania, jak do tego tematu podchodzicie. No oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, zostawcie je w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. No a na dzisiaj to już tyle. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie z Filipin. Pa!